The Silent Rage, zespół założony w Grecji, a dokładniej w Atenach w regionie Attyka. Zespół założony w 2006 roku i grają do aktualnych czasów. Gatunek jaki grają to Melodic Power Metal. A album, o którym sobie dzisiaj opowiemy to Nuances of Life. Album można kupić na oficjalnej stronie zespołu za 15 euro. Czy album jest warty swojej ceny? Czy pierwszy ich album, który poznałem i odsłuchałem, zrobił na mnie wrażenie? Czy ich muzyka jakkolwiek mnie zainteresowała? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiemy sobie o wrażeniach z albumu muzycznego. Album poznałem z kanału New Wave of Traditional Heavy Metal i album oraz zespół były mi kompletnie obce. Ale zaciekawiła mnie okładka, więc postanowiłem dać temu krążkowi szansę. Czy otrzymałem solidną dawkę metalu z tej płyty? Opowiedzmy sobie najpierw coś o zespole. The Silent Rage to zespół, w który skład wchodzi 5 członków. I są to Nikos Siglidis jako gitarzysta i wokalista, Michalis Rinakakis jako główny wokalista, Nikos Sarbanis jako główny gitarzysta, George Chaniotakis jako basista oraz Stamatis Katsafados jako perkusista. Tych 5 gentlemanów wydało 26 maja tego roku album o tytule Nuances of Life, na którym znajduje się 11 utworów i są to The Serpent Lord, Code of Destruction, Curfew Rage, Crows Fly Back, Another Fallen Dreamland, Scarlet Dawn, The Man in the Mirror, Exhaling Fear, Ghost of a Wayward God, Black Monday oraz Nuances of Life. Dodatkowo napisałem do zespołu z kilkoma pytaniami, byśmy mogli się dowiedzieć czegoś więcej o albumie i być może o jakichś ciekawostkach o powstawaniu tej płyty lub samym zespole. Moje pierwsze pytanie dotyczyło tego, o czym w ogóle jest album. Zapytałem, czy są to teksty oryginalne, czy inspirowane jakimiś wydarzeniami. Główna idea albumu różni się w zależności od utworu. Na przykład The Serpent Lord jest inspirowany mitologią egipską, ale jako część fikcyjnej postaci. Z kolei w Code of Destruction głównym tematem jest żądza władzy i szalone wybory, do których ta żądza może doprowadzić osobę lub grupę ludzi, nie zważając na zniszczenia, jakie powodują dla świata, ludzi wokół nich, a nawet dla nich samych. Istnieją niezliczone sytuacje, ludzie i wydarzenia, do których można odnieść to pojęcie, zarówno w historii, jak i w naszym codziennym życiu. Praktycznie każda piosenka ma swoją osobną opowieść. Jedynym utworem poświęconym prawdziwym problemom jest Black Monday, specjalna piosenka o 103 osobach, które straciły życie w pożarach latem 2018 roku, tutaj w Mati, Attyka, Grecja. Następnie zapytałem o jakieś historie, trudności lub ciekawostki związane z albumem. Najtrudniejszą częścią były dla nas nagrania, ponieważ mieliśmy zacząć pracę w studiu w marcu 2020 roku, kiedy uderzył COVID-19 i musieliśmy podzielić proces nagrywania na 2 etapy. Trzecie pytanie dotyczyło, jak wyglądała ich przygoda z muzyką od 2006 roku, posiłkując się stroną Metal Archives i czy kiedykolwiek mieli jakieś przerwy w tworzeniu lub konflikty w zespole. Skoro sprawdziłeś Metal Archives, to znasz wszystkie nasze albumy lub możesz je znaleźć tutaj thesilentrage.com/albums. Hehe. Poza tym mieliśmy zaszczyt występować z takimi zespołami jak Shadow Gallery, Rage, Grave Digger, Stratovarius, Rotting Christ, Temperance, Primal Fear, Gas G, Destruction, Sabaton, Blind Guardian, Epica, Symphonity czy Camelot. Jeśli chodzi o konflikty, to nie sądzę, raczej różnice muzyczne. Następnie zapytałem, czy jest coś, z czego jest bardziej lub mniej dumny, jeśli chodzi o album, lub czy coś by w nim zmienił. Nie, nic bym w nim nie zmienił. Naprawdę podoba mi się efekt końcowy i to jest najważniejsze. Ostatnie pytanie, jak podsumowałby album oraz czy mają już jakieś dalsze plany? Tak, staram się zaklepać tak wiele koncertów, jak to tylko możliwe. Zawsze możesz sprawdzić tutaj thesilentrage.com/tour o tym, gdzie będziemy występować. Zaczniemy pracować nad nowym merchem i nowymi albumami zdecydowanie w przyszłym roku, więc bądźcie czujni. A zatem po pytaniach przyszedł czas na moją opinię o albumie oraz utworach. Będąc szczerym, to po pierwszym przesłuchaniu nie byłem do końca przekonany do albumu, ale miałem tak wielokrotnie, więc przesłuchałem drugi i trzeci raz i o wiele lepiej go przyswoiłem i spodobał mi się. Zazwyczaj mam tak, że pierwszy utwór mnie bardzo mocno urzeka i tutaj było podobnie, ponieważ The Serpent Lord ma naprawdę solidne riffy, niezłą moc i uwielbiam wokal
wokal w tym utworze, jak i w całym albumie. Zazwyczaj słyszymy zwyczajny śpiew, ale gdy dochodzą kwestie krzyku i wysokich tonów, to kompletnie odpływam, bo dzięki temu te utwory są o wiele lepsze. Zwłaszcza jak śpiewają w tym samym czasie, to jest po prostu magia. Przyznam, że ogromnie podoba mi się perkusja w ich zespole, uwielbiam te uderzenia i wydaje mi się, że perkusja robi tu naprawdę kawał dobrej roboty, nie umniejszając oczywiście reszcie instrumentów. Przyznam, że słuchając całości, to miałem takie wrażenie, że słucham cały czas tego samego utworu, ale to dlatego, że cały czas jest utrzymywana ta sama moc czy energia i nie opada kompletnie klimat solidnego power metalu. No, nie licząc oczywiście Black Monday, który jest poświęcony w końcu prawdziwemu wydarzeniu i niestety dość smutnemu, ale ten utwór w formie ballady jest równie cudowny i słucha się go dobrze. Jeśli chodzi o moje ulubione utwory, The Serpent Lord, jak wspomniałem, jest naprawdę niezłym kawałkiem na sam początek. Następnie Ghost of a Wayward God, który mi się naprawdę podoba, zwłaszcza za refren i pracę wokalną. Ulubioną trójcę zamyka tytułowy Nuances of Life, który ponownie przekonał mnie wokalnie oraz przez gitarę w refrenie. Jeśli chodzi o te najmniej ulubione, no i właśnie jest problem, bo praktycznie każdy mi się podoba na swój własny sposób, bo jak mówiłem, cały czas jest ta sama energia i nie opadają ze mnie emocje, bo cały czas jest solidna dawka power metalu. Jeśli jednak musiałbym wybrać choć jeden, to myślę, że byłby to The Man in the Mirror. Jakoś najmniej mi zapadł w pamięć, choć to nadal całkiem niezły utwór. Całość albumu to dla mnie kawał dobrej roboty. Nie opadają ze mnie emocje, naprawdę dobre kawałki. Podoba mi się ogromnie okładka albumu, także polecam serdecznie przesłuchać ten album i również wesprzeć, o ile wam się spodobają. Na koncie mają jeszcze epki oraz inny album, więc w przyszłości postaram się za nie zabrać, bo jestem ciekaw, co jeszcze mają do zaoferowania. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego słuchania. I czas na krótkie fragmenty utworów z tego albumu. Give us strength to stand on our feet, make us brave and luck lost will color your life, just like a phoenix. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!